Witam Państwa niezwykle serdecznie, a z nami w studio już poprzez łącza Zoom. Witam Pana redaktora Macieja Maciaka. Dzień dobry Panu. Kłaniam się, panie redaktorze, i pozdrawiam wszystkich, którzy będą na wysłuchać. A wysłuchuje nas trochę osób, nawet w mediach społecznościowych. Tak zbanowany ze wszystkich stron kanał jak nasz, jednak dla Pana jest otwartym i kilkadziesiąt tysięcy ludzi ogląda te nasze rozmowy, co mnie bardzo cieszy. I z takiego też powodu pozwolę sobie Panu kilka ważnych pytań zadać, także i dziś. Panie redaktorze, mamy tutaj problem polegający na tym, że pan Zełenski otworzył granice dla młodzieży 18-22. I tą drogą już kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi z Ukrainy znalazło się w Polsce. To już ta liczba Ukraińców w Polsce to już ponad 4 miliony. Czy nie uważa pan, że to już przekroczone zostały wszelkie progi ostrożnościowe? Jasne, że tak. I to jest w ogóle bardzo zastanawiające, bo ostatnio obniżali i lobbują dalej wiek poboru, tego przymusowego, bo tam już przecież nikt nie chce walczyć na Ukrainie, nikt nie chce walczyć, stąd przymusowy pobór, te łapanki, bicie, mordowanie i inne sytuacje przyjemne, zabieranie, to pomijam sytuację, gdzie idzie człowiek z psem, porywają go z ulicy oficerowie TCK i policja, bo policja jak nie będzie porwała ludzi, to też pójdzie na front, i zostawiają na przykład psa, którego on był wyprowadzić, ale jak potrafią zrobić z dziećmi nawet, że te dzieci zostawiają, a mężczyznę porywają na front po jakimś niby fikcyjnym tam przeszkoleniu, co to nie ma żadnego znaczenia, bo do wojny nie można się przeszkolić. Tak. Jeszcze do niedawna obniżali wiek i promują dalsze obniżenie wieku, a tu nagle wypuszczają tych, których chcieli powoływać. Jest tu potężna konsekwencja, prawda? Ja mam, nie daj Boże, żeby się kiedyś sprawdziła, taką teorię spiskową na ten temat. Cały czas boję się, analizując zachowanie tych, w których jest wojna, że w końcu dojdzie do jakiegoś rodzaju wojny domowej, a były już takie akcje przeprowadzane przez wielki kapitał w różnych częściach świata, że dojdzie do poważnego zamętu, skoro Putin uparcie nie chce iść dalej na zachód, bo to jest cała wojna pozycyjna, stoi w miejscu, to może da się przestraszyć leniwą Europę do większej mobilizacji. Skoro Putin nie chce jej przestraszyć, że idzie do Lizbony, to może da się zrobić obejście i nowe ognisko wojny wywołać znacznie głębiej serca Europy, czyli w Polsce. Niepokoi mnie ilość broni, która zginęła w trakcie tej całej dziwnej pomocy na Ukrainę. Gdzieś myślę, że ta broń jest i czeka. Jak wszyscy wiemy, że różnego rodzaju rewolucje, przewroty w różnych krajach wybuchają nagle, się okazuje, ludzie skądś mają broń, tak? Tysiące ludzi skądś ma nagle broń. No to właśnie gdzieś była dołowana, gdzieś sobie czekała. I ja myślę, że też sobie czeka. Panie redaktorze, konkretnie, pan sugeruje, że te miliony Ukraińców, które są w Polsce, to jest taka przygotowywana piąta kolumna do jakiegoś przewrotu. O tym pan mówi, tak? Na pewno stwarza taki potencjał do ewentualnego przewrotu. Tutaj bardzo niebezpieczne zachowania obserwuję u ludzi, których podejrzewam o ponadprzeciętną wiedzę w pewnych sferach. Tu na przykład Gadowski kiedyś wypowiedział niebezpieczne słowa dla nas Polaków, grożąc bez powodu zupełnie. Jego nam ukochany rząd sprowadza Ukraińców, reagował, a w momencie całkiem niedawno powiedział: uważajcie Ukraińcy, bo my tu mamy wasze kobiety i dzieci.
No wie pan, panie redaktorze, Ukraińcy już wiedzą, co to jest wojna, wiedzą, czym to smakuje i na pewno niechętnie by z wojny na wojnę przeskoczyli, ale jak dzieci i kobiety będą atakowane, pewnie ktoś korzysta różnego rodzaju e, może kibiców klubów sportowych, żeby zaatakować kobiety i dzieci, a nawet na zasadzie incydentu, a media, Facebook, Zuckerberga to rozprowadzi do granic niemożebnych. Takie obserwuję różne akcje w Europie, że teraz w Szwajcarii była taka akcja, w kilku krajach były takie, że po pobiciu, skazaniu, czy obywatela kraju, czy imigranta w tym kraju nagle mamy rozruchę, tak? No można w Polsce odpalić na bazie właśnie tych młodych, głupich taką akcję. Ktoś ścienia im szybko broni, mamy przerąbane. My nie jesteśmy w stanie się obronić. To Rosjanie zdobywali Bachmut pół roku przy poważnych stratach. Jak się wbiją do miast, to będzie bardzo niebezpieczne. Dlatego dawno polskie władze powinny zareagować i nie chodzi tu absolutnie o Ukraińców, o przybyszy, tak? Tak jak w Rosji na przykład zrobiono, że w pewnych zawodach imigranci nie mają prawa uczestniczyć, na przykład w zawodzie kuriera. Bo kurier to jest taki wszędobylski człowiek, zna wszystkie przejścia, adresy i tak dalej, i tak dalej. Ja widzę, ja czuję, boję się może bardziej, że jakaś niewidzialna ręka przygotowuje potencjał pod później coś w rodzaju tego, co się stało w Syrii przy rządach pana Asada. Że nagle nie wiadomo skąd kraj opanowany przez różnego rodzaju bojówki. I u nas też bym takie zrobił. Tu mamy prowokacje w stosunku do ludności arabskiej. Jakiś żołnierz mówi, że przyznaje się, że jego jednostka strzelała do dzieci arabskich, wie pan, to tak jak w Syrii, tam Al-Nusra, ISIS, różne inne grupy, że może nasz broni, której nie mogę wierzyć. Jestem ekspertem od wojny, która się toczy w dalekim wschodzie Ukrainy. W mojej ocenie broni strzeleckiej, broni typu manpad, granatników, przynajmniej połowy nie można doliczyć. Gdzieś ona jest, na przykład czeka, być może kolejną rozwałkę w jakimś kraju poza Europą, ale być może u nas. Ale za to w połączeniu z tym, co zrobił Zełenski, że akurat wpuszcza tych młodych, krewkich, tak, skorych do awantury, potencjalnie mówię, to jest bezpieczna sytuacja. Dlatego bym prosił wszystkich, którzy ponoć mienią być patriotami, żeby nie realizować ewentualnie takiego planu, nie pomagać tym, którzy taki plan hipotetycznie mogli tworzyć i nie prowokować. Wytrzymaliśmy tyle, ile wytrzymaliśmy. Ze skutkami migracji to jeszcze trochę może sobie pogorszyć. Wie pan, tytułem sprostowania, no trzeba powiedzieć, że pan redaktor Witold Gadowski obecnie jest bardzo mocnym rzecznikiem deportacji cudzoziemców z Polski, w tym Ukraińców, a może przede wszystkim. On o tym bardzo wyraźnie mówi, więc nie jest to taka jednoznaczna postać. Pan go tutaj być może trochę skrzywdził tą opinią, którą wygłosił, być może jeszcze w dawnych czasach, nie mając świadomości pewnych zjawisk, no ale no, tutaj tylko tyle. No, panie redaktorze, z całym szacunkiem, tekst w stylu uważajcie, wasze kobiety i dzieci jest tekstem typowo gangsterskim, w bardziej eleganckiej formie wypowiedzianym i nie możemy udawać, że to jest co innego, my wam obramy, my się potrafimy obronić, ale wie pan, tekst w stylu my mamy zawodników, to jeszcze kobiety i dzieci jest tekstem nie do przyjęcia. I gdybym chciał skrzywdzić, to ja nie wiem, co bym musiał robić, bo uważam, że za taki tekst on powinien wylądować
więzieniu. No to prawda, że jeśli coś takiego powiedział, to bardzo niezgrabne. Tym bardziej, że nieprawdziwe, bo przecież Recording in progress. przynajmniej tyle, ile kobiet i dzieci, a jeśli nie więcej, mamy tych młodych byczków ukraińskich tutaj, którzy są dezerterami, czy też dekownikami z tej wojny. Więc różnorodność wiekowa, czy ten przegląd Ukraińców, którzy tutaj funkcjonują, jest naprawdę pełny i myślę sobie, że to już nie są, to może była obiegowa opinia na początku tej wojny, ale tak dziś z całą pewnością nie jest. No właśnie, ale ja mam do pana takie na poły prywatne pytanie, żeby może coś wyjaśnić, żeby może też pana opinię umieścić w określonym świetle, bo w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej to pana zdaniem kto ma rację? Czy jest w ogóle możliwe takie rozsądzenie, albo kto w większym stopniu został tutaj poszkodowanym, że ma prawo do jakiejś retorsji? Ja uważam, nie chcę przekroczyć oczywiście przepisów prawa, które mówią, że pochwała wojny napastniczej jest przestępstwem, ale rację powinien mieć zawsze ten, który zaczął, który to Beatles śpiewał kiedyś taką fajną piosenkę z lat 80. hit We didn't start the fire. Nie my pierwsi podłożyliśmy ogień, zaczęliśmy strzelać. Tak? We didn't start the fire. I no niestety Ukraina za Poroszenki i Ukraina za Zełenskiego mordowała cywili, byłych swoich obywateli z Doniecka i miejscowości obok. I po prostu komuś nerwy w końcu puściły. Były te takie najpoważniejsze akty mordercze. Nie. To w 2014, a w 2014 no tak. Czy 2013 nawet. Od 2014 roku cały czas trwał ostrzał Doniecka. Zginęło ileś tysięcy ludzi i to było sprytnie skonstruowane. Wody zbuntowane ukraińskie przyłączyły się później do Rosji, byli to Rosjanie i władza Rosji była w trudnej sytuacji, bo z jednej strony zajęto im rodaków w tym Donbasie, a z drugiej strony był wypuszczony, sponsorowany z pieniędzy Zachodu, myślę, że przez korporacje, niejaki Nawalny był bojówką nacjonalistyczną. Ludzie o tym nie wiedzą, że lewicowe media promując Nawalnego de facto promowały nazistów. Ci wszyscy, którzy te swastyki, bo też w Rosji taki trend był, oni dziś są specjalnym... Była taka armia rosyjska, nacjonalistyczna armia, prawda? Rona, która u boku Hitlera no to walczyła. Tak, ale chodzi o taki oddział, zaraz mi się przypomni nazwa, oni głównie kręcą filmy jak Azow mniej więcej i tam Rosjanie mają współczesnych nacjonalistach, nazistach, prawda? Tak, jest taki batalion czy tam pułk, to ja myślę, że oni się szybko skończą. Rosicz się nazywa ten batalion. Proszę sobie sprawdzić, więc oni głównie wspierali Nawalnego, ci naziści, promowani tutaj w Polsce, a Nawalny i krzyczeli w stronę władz, chcąc przejąć władzę, osłabić pozycję rządzącej ekipy Władimira Putina, że nic nie robi, Rosjanie giną w Donbasie, a nic nie robi. Rosji była między młotem a kowadłem. Dla świętego spokoju pewnie tolerowaliby mordowanie Rosjan w Doniecku przez armię ukraińską, ich bataliony te nacjonalistyczne, ale no, zaczęli mieć polityczny, więc uważam, że zrobienie porządku z Nawalnym było konieczne dla utrzymania władzy w Rosji i jakiejś tam normalności. Jeżeli wracamy do pytania, kto ma rację, to ten, kto zaczął mordować cywili. Czyli pana zdaniem to
Ukraińcy zaczęli. Moim zdaniem Ukraińcy zaczęli, to są fakty historyczne, fakty oficjalne, ewidentne. Jest w polskim prawie immunitet. Każdy z nas ma immunitet. Na przykład policjant puka do pana drzwi i mówi, że chciałby sprawdzić, jaki pan ma telewizor, tak? A pan mówi, przepraszam, ja mam immunitet bez postanowienia o przeszukaniu, ja pana nie wpuszczę do domu. I ma pan do tego prawo, prawda? Każdy to wie. Ale jest jeden wyjątek, że ten policjant nie musi pana pytać o pozwolenie, gdyby była taka sytuacja, taki kazus w przypadku pościgu za przestępcą. Jeżeli na domu, na pana posesji nie przestępca, to ten policjant ma prawo tę prywatność naruszyć i wbiec za tym przestępcą w celu go ujęcia, łącznie z pana sypialnią, tak? I to samo dotyczy stosunków międzynarodowych. Tutaj apele Rosji, wieloletnie, 8-letnie apele Rosji na forum ONZ, na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, tysiące różnego rodzaju akcji rosyjskich w ogóle spływały po państwach jak woda po kaszce. I stąd w mojej publicystyce ja ostrzegałem Ukraińców, że przestańcie ostrzeliwać Donbas, bo w końcu się doczekacie wojny. I to się wszystko wydarzyło. Taka matematyka po prostu to była. Ale wie pan, niewiele osób, które dziś nawet są po tej stronie, prawda, sceptycznej wobec propagandy ukraińskiej. Trzeba uczciwie powiedzieć, że niewiele osób spodziewało się tego ataku rosyjskiego. Nie wiem, no, Grzegorz Braun, prezes Korwin-Mikke, oni wszyscy byli zaskoczeni. No dziś uważa się ich za ruskie onuce, tak, krzewicieli ruskich teorii tamtejszej propagandy. Tak się ich nazywa powszechnie w głównym nurcie medialnym. No ale to także oni, tak jak prezes Mikke, uznali Putina za szaleńca. Jednak, no bo pan ładnie powiedział tutaj o tym immunitecie, ale jest też coś takiego jak przekroczenie obrony koniecznej. Wielu ludziom wydawało się, że mimo wszystko Rosja ma wielkie wpływy na Ukrainie i tylko patrzeć, jak przejmie tam władzę poprzez wpływy polityczne, poprzez rosnącą popularność prorosyjskich partii tam. Przypomnijmy, że większość Ukrainy głosowało za partiami prorosyjskimi, a Janukowycz wygrał po prostu wybory legalne i dopiero na Majdanie został siłą obalony, więc wielu się zdawało, że ten atak, no akt agresji rosyjskiej był nieproporcjonalnym. Był przekroczeniem tej normy obrony koniecznej. Wytłumaczę. Jest takie przekłamanie o 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja przekraczała granicę Ukrainy, to nie było bombardowania wstępnego, jak przy klasycznym ataku, nie było nalotów na infrastrukturę kluczową. To była akcja bardziej policyjna, typu policyjnego. My mieliśmy to źle relacjonowane niż pełnoskalowa wojna, jak nam to przedstawiano i przedstawia się do tej pory. Pełnoskalowa wojna. Mamy obchody rocznicy, mamy święto narodowe, gdzie są głowy państw w Kijowie na głównym placu. Wie pan, my mówimy tu o pełnoskalowej bombie. Jedna bomba i koniec władz Ukrainy. To nie jest żadna pełnoskalowa wojna, tylko to jest wojna pozycyjna na pewnych odcinkach i koniec, bo na niektórych odcinkach w ogóle do siebie nie strzelają, a nawet wymiany robią. Więc na początku to była typowa akcja policyjna. Kolumny wojsk ukraińskich mijały się z kolumnami wojsk rosyjskich i tam rzeczywiście, gdzie pod wpływ perswazji Borysa Johnsona, wtedy premiera Wielkiej Brytanii, Ukraina otwierała ogień, dochodziło do walk, ale normalnie tych strzelanin nie było. W mojej ocenie Władimir Putin chciał przestraszyć Ukrainę, po prostu wjechać,
silne złapanie dziecka za rękę instynktownie wymusza posłuszeństwo i ja uważam, że to miało być tak, a że się w końcu zaczęli strzelać, no to tak też wyszło. Czyli operacja specjalna, a nie wojna. No ale teraz już chyba mamy do czynienia z wojną. Absolutnie. Gdzie był ten moment, kiedy ta operacja specjalna, pana zdaniem, przerodziła się już w pełnoskalową, morderczą wojnę? Zginęło przecież po obu stronach po paręset tysięcy żołnierzy. No, według danych, nie wiem na ile prawdziwych, które zostały wykradzione z Ministerstwa Ukraińskiego Obrony, to 1,7 mln Ukraińców poległych i zaginionych. Żołnierzy. Tak. Bo zdaje się, że zaledwie przy tym wszystkim 14 tysięcy cywili, prawda, zginęło w tej wojnie, ale aż tyle? No, czy to mogą być wiarygodne dane? 1,7 mln żołnierzy? Byłem zaskoczony tą informacją. Jest teraz 1,8 mln, ale to by się naprawdę, panie redaktorze, zgadzało. No dziś według danych CIA mieszka na Ukrainie 19 milionów, to są dane publikowane przez CIA, 19 milionów mieszkańców z 43 przed wojną. Nie, tam oni już 50 parę milionów mieli. Jeżeli chodzi ale o... bez Krymu już mówię przed wojną w 22, to tam tak. Według Wikipedii było 43. No to tak krok po kroku tych ludzi im ubywa i tak krok po kroku też się ta wojna rozwinęła. Tam trudno mi by było powiedzieć, w którym momencie nastąpił jakiś zwrot, eskalacja. Były rzeczywiście te porozumienia w Stambule między Putinem a Zełenskim, po których to Rosja wycofała się z północno-wschodniej Ukrainy i spod Kijowa. To wcale nie było tak, że zostali pogonieni. To nieprawda była. To taki był jakby przełom, ale kiedy to się zamieniło w brutalną wojnę, bo teraz rzeczywiście brutalna wojna, to jest pierwsza taka wojna w historii ludzkości z poważnym udziałem nowoczesnych środków walki. I powiem panu, rzeczywiście to jest brutalne stwierdzenie, straszne stwierdzenie, ale jeżeli chodzi o historię wojen dotychczas, to jest najbardziej humanitarna wojna w historii ludzkości ze względu na niski współczynnik procent śmierci cywili. No i zaawansowanie technologiczne, no bo przecież te bomby bardzo są precyzyjne i trafiają, no jeśli tak są zaadresowane w cele wojskowe, no i podobnie też innego rodzaju broń, po prostu jest dla zwalczania realnych militarnych celów. Na koniec jedno pytanie do pana, już takie podsumowujące. Proszę mi powiedzieć, no bo szukamy też recepty na te bolączki, na te problemy, także geopolityczne naszego kraju. Kto z polityków w pana opinii, no ostatnio pan startował w wyborach prezydenckich, miał pan okazję na wiele politycznych rozmów, kto z polskich polityków jest najbliżej pana i tych koncepcji, które pan reprezentuje i tutaj między innymi w tym programie głosi? Polskich. Wie pan co? Nie widzę. Bardzo mi przykro, nie widzę. Poglądy, które głoszę, są kosmopolityczne. Staram się, żeby tylko i wyłącznie opierać się na prawdzie. Nawet jak mówię o teorii spiskowej, no to przecież mówię, że to jest teoria spiskowa, że to jest hipoteza, czyli mówię prawdę. Nie spotkałem do tej pory polityków, którzy by... Oni wszyscy dla mnie są jak jeden. Różnica między nimi to jest taka, czy te winogrona są żółte, czy te winogrona są czerwone. I to jest ten spór. A de facto powinniśmy rozmawiać o żółtych cytrynach. Oni tylko się spierają o to, jakiego koloru są winogrona. Mówią nie na istotę tematu w ogóle. I wszyscy akceptują ten spór winogrona, a prawda leży zupełnie gdzie indziej. Mi jest łatwiej
prezentować inny pogląd. Ja nie muszę przebywać w high life'ie politycznym wśród tych elit. Ja wiem, jak jest. Jako dziennikarz, prowadząc 10 lat telewizję, stację lokalną telewizyjną, nauczyłem się tego salonowego życia i wiem, że łatwo mi by było, bardzo łatwo mi by było zbratać się z kimkolwiek, ale ktoś musi zapoczątkować zupełnie nowy trend, nurt w polityce i staram się to robić i zapraszam wszystkich do przyłączenia się do tej idei, do idei też ruchu dobrobytu i pokoju. Przepiękne dwa słowa, kiedyś się śmiali, jak zaczynaliśmy, że one są z lamusa wyciągnięte. Dziś politycy najważniejszych państw na świecie, ten szczyt tej organizacji szanghajskiej, to te dwa słowa tam brzmiały non-stop. No, nie jestem w stanie, panie redaktorze, kogokolwiek wskazać, do kogo mi jest najbliżej, bo oni wszyscy są dla mnie na tym samym poziomie kłótni o kolor winogron. Musimy kończyć. Ja panu bardzo dziękuję. Drodzy państwo, naszym gościem był pan redaktor Maciej Maciak. A jeśli zaciekawiły was niektóre wątki chociażby z tej rozmowy, to w mediach społecznościowych, tu pod tym wideo, pod tym plikiem znajdziecie link do Buy Coffee. W ten sposób możecie nas wesprzeć. To jest link do wpłat. Zachęcam państwa i proszę, jeśli oglądacie nas w sieciach kablowych, o pozostanie z naszym kanałem. A panu jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Zostańcie z nami.